W naszym trzecim odcinku z Japonii zabieramy Was do Osaki i Nary, dwóch zupełnie różnych od siebie miejsc. Miejsc, które pokazały nam zupełnie inne oblicze Japonii. Osaka zaskoczyła nas od pierwszych chwil. Po uporządkowanym Tokio i klimatycznym, pełnym tradycji Kyoto trafiliśmy do miasta głośniejszego, bardziej chaotycznego. To Japonia, która trochę wymyka się stereotypom, ale właśnie dzięki temu Osaka wydała nam się bardziej imprezowa i spontaniczna. Nie ma tu takiego poczucia nieskazitelnego porządku, które tak mocno kojarzyliśmy z Japonią. I choć Osaka niewątpliwie ma swój charakter, to nie skradła naszych serc. Dlatego uciekliśmy stamtąd do Nary i chyba właśnie tam czekał na nas najprzyjemniejszy punkt całej podróży. Jelonki spacerujące między turystami, piękne świątynie i atmosfera, w której można było na chwilę zwolnić i po prostu chłonąć Japonię. Osaka na razie na początek nie jest, że tak powiem, idealna, bo na początek wylądowaliśmy na głównym dworcu Osaki i to jest tak ogromny dworzec, że po prostu mieliśmy problem, żeby z niego wyjść. Mniej więcej określiliśmy kierunek, no wyjście znaleźliśmy, udało nam się w miarę nieźle dotrzeć do hotelu, zrzuciliśmy bambetle. Na początek znaleźliśmy jakąś suszarnię, bo chcieliśmy zjeść sushi. Otwarta niby do 15, weszliśmy o 14, ale stwierdzili, że jest zamknięta. No więc zrezygnowaliśmy z tego. No i trafiliśmy do jakiejś innej restauracji, już tak naprawdę bardzo głodni. Jakieś były ładne obrazki. No i fajnie, bo przychodzimy na miejsce, tutaj nikt w ząb, nikt nie mówi, nawet nie rozumieją pytania o angielskie menu, więc zamawia przez aplikację z QR-kodu, wszystko jest po japońsku. Zamówiliśmy to, mniej więcej po obrazkach. No i dostaliśmy jakiegoś takiego appetizera. Naprawdę nie mam większego pojęcia, co to jest, poza ślimakiem, bo poznaję ślimaka. Jakiś kawałek szynki, jakiegoś serka, a to zabijczy, nie mam pojęcia, co to jest. Więc spróbujemy ślimaka i zobaczymy, co to się będzie działo dalej. O ile będzie chciał współpracować. No, to dobra. Wygląda na to, że podołałem zamówienie, bo wszystkie zamówione potrawy dotarły. Inne zupełnie doświadczenie niż było w Kyoto, sushi, bo tutaj było bardzo ładnie podane. Przepięknie na jakiejś takiej dłuższej tacce, na talerzykach. No i coś, co okazało się niesamowitą petardą. Naprawdę czymś, co nas tutaj rozbiło. To było sashimi z tuńczyka bonito, tego rzadkiego tuńczyka, który miałem jedynie do czynienia z płatkami, suszonymi płatkami tego tuńczyka. Ale no to było coś niesamowitego. On był taki z zewnątrz zgrillowany na taki zapach węgla drzewnego. W środku był surowy i taki soczysty, rozpadający się w ustach. Do tego dodany jakiś taki sosik, który nie wiem w ogóle czym jest. Ale no w smaku niesamowite. Kasia, jak ci smakowało? Pyszka. Nie, naprawdę świetnie. I właśnie zastanawiamy się, na czym polega, gdzie jest haczyk, bo napoje są strasznie tanie. Taki highball dla Kasi kosztuje 99 jenów, czyli 2 zł z groszami. Natomiast dla mnie takie piwko, co prawda ono jest takie, nie wiem, 250-300 ml, kosztuje 176 jenów, czyli 4 zł. Zresztą generalnie nie jest tak strasznie drogo, bo zamówiliśmy 2 rodzaje sushi, ten zestaw taki podłużny z nigiri, ten tuńczyk bonito i to razem z napojami wyjdzie 6,5 tysiąca jenów, czyli A few moments later. to 50 zł? Coś takiego? No naprawdę nieźle, w samym ścisłym centrum Osaki. Trafiliśmy tu naprawdę przez zupełny przypadek. Kasia zobaczyła stand i fajne obrazki, choć spróbujemy, jest fajna cena sushi. No, także jeżeli uda nam się odcyfrować nazwę tego i znaleźć to na mapie, no to wrzucimy pineskę, bo naprawdę fajne jedzenie, fajnie podane. Trzeba się przygotować na to, że po angielsku to tak nie bardzo. No to kampai, na zdrowie. Zamek w Osace to podobno jeden z 3 najpiękniejszych zamków w całej Japonii. Jego budowę zlecił w XVI wieku Hadoyoshi Toyotomi, natomiast to, co widzimy teraz, to jest tak naprawdę rekonstrukcja z lat 30. XX wieku, a potem w 97 roku zrobiono jeszcze więcej udogodnień, więc jak wchodzicie do środka, to zupełnie nie przypomina to
żadnego historycznego budynku. Jest bardzo nowocześnie. W środku jest Muzeum Historii Japonii i moim zdaniem największe wrażenie to on robi z zewnątrz. Jeśli nie interesujecie się bardzo historią Japonii, to myślę, że w środku nie do końca będzie was co miało zachwycić. Poza bardzo, bardzo fajnymi makietami tego zamku z wcześniejszych lat, bo to naprawdę robi wrażenie. Jest fajny taras widokowy, z którego widać tą nowoczesną część Osaki. Zaraz obok jest budynek, w którym jest galeria i są restauracje. No i jest też rooftop. No i my nacięliśmy się na ten rooftop, bo przyszliśmy sobie tutaj na kawkę i na piwko, licząc, że będziemy mieli piękny widok na zamek. I słuchajcie, jest piękny widok na zamek, ale w części, w której trzeba zamówić kolację albo obiad. Jest taka strefa barbecue. Natomiast tam, gdzie można zamówić tylko drinki, tylko i wyłącznie na końcu tarasu jest fajny widok. No właśnie mamy tutaj fajne miejsce, dlatego bo pogoda jest dzisiaj taka średnia, więc to absolutnie nie jest pogoda na tarasowanie. Ale to jedna z najdroższych kaw, które piliśmy tutaj w Japonii, bo zapłaciliśmy za moją kawę cappuccino i za Michała piwo 1600 jenów, więc no to jest mniej więcej tyle, ile za obiad płacimy, a nie za kawę. A, i jeszcze kawę za te setki jenów i piwo dostajecie w plastiku, a kawę w papierowym kubku jednorazowym. Już nie mogłam się oprzeć. Te truskawki do mnie mówiły cały czas. Świeże truskawki oblewają tutaj takim płynnym cukrem. Ale słodkie. Jest Times Square w Nowym Jorku, jest Shinjuku w Tokio i jest Dotonbori w Osace. To dzielnica neonów, która żyje, jest tu mnóstwo ludzi, mnóstwo reklam, mnóstwo życia i mnóstwo pysznego jedzenia. Zresztą to jest chyba w ogóle symbol Osaki. Japończycy mówią, że w Osace funkcjonuje powiedzenie zbankrutować na jedzeniu albo zajeść się na śmierć, bo tutaj wszystko pachnie, wszystkiego można spróbować, więc tak naprawdę zamki, zabytki, do Osaki przyjeżdża się jeść. Nadal jesteśmy w dzielnicy Dotonbori i ona tak troszeczkę burzy ten mit o takiej pięknej, doskonałej Japonii, uporządkowanej, bo jakby po Kyoto i Tokio, które no, też żyją pełną życia, nocne życie tam po prostu kwitnie. Nie widzieliśmy jeszcze tylu Japończyków, którzy są bardzo mocno pod wpływem alkoholu. I to głównie młodzi ludzie, którzy po prostu gdzieś na ulicy pod ścianami śpią, siedząc na czworakach, na stolikach. No, wygląda to kiepsko. Plus w tych miejscach jest naśmiecone bardzo mocno. Jest dużo pustych butelek, jakichś plastikowych opakowaniach po jedzeniu, takim z food trucku, czy tam street foodów, puszek. Bardzo dużo kipów, bardzo dużo osób pali papierochy w przestrzeni publicznej, co nie jest mile widziane tutaj. No więc jest to trochę inaczej. No, natomiast knajp tutaj jest po prostu potąd. Te wszystkie budynki, które mają po kilka pięter, na każdym piętrze są knajpy wszędzie. No, w tej chwili zmieniliśmy lokal na jakiś taki trochę spokojniejszy. Zamówiliśmy sobie Kasia drinka, ja piwo. No i do tego piwa wzięliśmy frytki, sardynki, które są marynowane i robione później w głębokim sosie, i sałatkę ziemniaczaną z jajkiem na miękko, i to był taki challenge dla mnie, czy dam radę zjeść to pałeczkami. I jak się okazuje, nie jest to takie trudne, bo te ziemniaki są w takim dużych kawałkach, takie mocno zbite ze sobą, a to jajko na miękko nie jest takie totalnie rozlewające się. Jest całkiem spoko, naprawdę. Zupełnie inna Japonia niż Kyoto i Tokio. Konnichiwa. Ale poczekaj, dobra? Ale poczekaj ty. Moment. To przecież chwila, moment. Jak ja cię zaraz tyrpnę, no nie tyrpej mnie.
Spokój, dobra? Po kolei. Dzień dobry. Moment. Ej, ty gnojku mały. Spokój. Konnichiwa. I mamy cel dzisiejszej wędrówki, czyli wyprawa do Nary, gdzie w pobliskim parku pomiędzy świątyniami są oswojone jelonki, które można karmić krakersami. W ogóle jelonki są uznawane za wysłanników bóstw. Są przesłodkie, no proszę bardzo. Arigato gozaimasu. I bardzo są uprzejme, grzecznie się kłaniają, mówią dzień dobry, dziękuję. Naprawdę bardzo wychowane. Niektórzy w Polsce mogliby się uczyć kultury od nich. Proszę bardzo. A co ty, bąbelku? Dzień dobry. Jak się tutaj dostać? To jest krótka wycieczka, w zasadzie na jeden dzień z Osaki. Jedzie tutaj pociąg i są dwie opcje. Albo możecie wybrać ekspres, który jedzie bardzo szybko, albo taki pociążek, który jedzie dłużej, bo prawie godzinę, ale za to jest w ogóle przesłodki, bo jest taki podmiejski, w jelenie, te uchwyty są w jelenie, jest bardzo ładnie pomalowany, a siedzenia są w ciapki. Ej, przestań. Mówiłam, że jesteś taki kulturalny, a ty po prostu taką hamówę tu odwalasz, ryjesz się jak świnia. Spokojnie. Jakoś dziękuję, może byś powiedział. No właśnie. Nara to nie tylko jelonki, ale przede wszystkim kompleks buddyjskich świątyń. W końcu jelonki są przecież posłańcami bogów. I tutaj właśnie w Narze mieści się największy na całym świecie posąg wielkiego Buddy. Powstał w 752 roku, kiedy to cesarz Szomu zlecił jego odlanie z brązu i miał on na celu zjednoczyć Japonię właśnie poprzez buddyzm i być symbolem ochrony i opieki dla Japonii. Posąg ma 15 metrów wysokości i niektóre źródła podają, że waży nawet 500 ton. Jeśli chodzi o ten posąg, to nie jest on w całości oryginalny, dlatego bo tułów jest oryginalny, ręce pochodzą ze średniowiecza, a głowa została ponownie odlana w XVII wieku, bo wcześniej spłonęła w pożarach. Jeśli chodzi też o konstrukcję, w której stoi, to też jest zrekonstruowana, ale i tak jest ona największą drewnianą konstrukcją w Japonii, a oryginał był jeszcze większy niż to, co widzimy teraz. Tutaj mamy kolejny przesąd, który podobno przynosi szczęście. Trzeba się przecisnąć przez ten otwór, ale jak ktoś jest taki przy kości, no to chyba szczęścia tu nie znajdzie. Sorry, Michał. Cesarz chyba trochę przeinwestował w ten buddyzm, bo już 32 lata później jego następca, cesarz Kamu, przeniósł stolicę z Nary do Nagaoki. A wszystko to przez to, że świątynie buddyjskie rosły w siłę i zaczęły wpływać na decyzje polityczne, na to, co działo się na dworze cesarskim, a jeden z mnichów prawie wygryzł go ze stanowiska. Więc cesarz zawinął mandżur i przeniósł stolicę do Nagaoki, która zresztą miała zdecydowanie lepsze położenie geopolityczne i to zapoczątkowało też złoty wiek Japonii. Świątyń w Narze jest naprawdę sporo, więc jeśli chcielibyście potraktować to miejsce jako takie pielgrzymkowe, buddyjskie, to myślę, że spokojnie możecie tutaj spędzić nawet cały tydzień. Natomiast ja waszej uwadze polecam jeszcze świątynię Nigatsudo, bo z tarasu tej świątyni mamy piękny widok na miasto i na kompleks świątyń, pod warunkiem, że nie jest tak zachmurzone jak dziś. Ale to już jest nasze szczęście. I zaraz obok jest świątynia Hokkedo, która jest najstarsza w tym całym kompleksie świątyń. I naprzeciwko widzimy bramę Torii, czyli jest tutaj też i chram szintoistyczny. Przy stoiskach z ciasteczkami to grasują całe jelenie gangi, które już wiedzą, że kupicie ciasteczka. I nawet jak spróbujecie je oszukać, to one i tak wiedzą, że jeszcze macie trochę w torbie. Więc trzeba uważać, bo lubią podszczypać, ale generalnie są uprzejme.
Japonia to jest kraj automatów. Takich automatów według niektórych źródeł, jak czytałem, jest ponad 5 milionów w całym kraju. I one są naprawdę wszędzie. W każdym miejscu, w jakim byliśmy, to te automaty są i momentami ratują życie, jeżeli chodzi o napoje. I są też z jedzeniem, ponoć z ramenami. Nie udało nam się takiego znaleźć, bo bardzo chciałem spróbować takiego ramenu z automatu, jak to w ogóle jest, ale nie ma. Zabite dechami wioski i tam tak automaty też stoją. Więc w tej chwili coś tu się napijemy. I co jeszcze jest ciekawego w tych automatach? Że bywają takie, na przykład z kawą, i mają oznaczenie niebieskie i czerwone. Niebieskie to jest na zimno, a czerwone na ciepło, więc można się pomylić. Później na przykład można sobie zrobić frappę po prostu jako zimne, albo ciepłą kawę wziąć z tego automatu, więc trzeba też uważać, żeby się nie pomylić. No tak, spoko. 120 jenów, czyli z 2,50, 2,60 za puszkę coli. No, a po jelonkach to nam się pić chce, bo się nałaziliśmy, nagłaskaliśmy, nakarmiliśmy, nakłanialiśmy. Więc one zeżarły chyba, ile, 3 porcje? Wzięliśmy tych ciastek, 4? Coś takiego, a my nie mieliśmy dla siebie nic. Świątynia Kofukuji powstała w początkach wieku VIII i była rodzinną świątynią jednego z najbardziej wpływowych rodów arystokratycznych w Japonii. I to była świątynia, która płonęła 7 razy do 1717 roku i za każdym razem została odbudowywana. Potem znowu odbudowano ją 100 lat później i niszczała aż do roku 2000, kiedy zabrano się za jej remont i w 2018 roku odbudowano ją kolejny raz. A tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, to miejsce, gdzie kiedyś była brama, która jeszcze na razie nie została odbudowana. Czas na kolejny klasyk kuchni japońskiej. Bo nie tylko sushi, nie tylko ramen, nie tylko okonomiyaki, nie tylko wszystko związane z ryżem i rybami. W Japonii też je bardzo dużo mięsa. No i mamy tutaj przykład tonkatsu, czyli kotlet. I potrawa, która teraz jest taka bardzo zjaponizowana, ale pochodzi dopiero z końcówki XIX wieku, z okresu restauracji Meiji, kiedy właśnie Japonia się otworzyła i pełnymi garściami czerpała z zachodu. No i właśnie zaczerpnęli tutaj na podstawie kotoletta alla milanese, czyli kotleta z Mediolanu, albo Wiener Schnitzla. Zrobili swoją wersję. Na początku też robili to z mięsa wołowego, ale w latach 20. XX wieku zmienili to na wieprzowinę, tylko i wyłącznie teraz jest to wieprzowina. Dodany grubą panierkę panko i zamiast smażyć na patelni, smaży się to w głębokim tłuszczu i kroi na kawałki. Już podaje się pokrojone na kawałki, żeby było łatwiej zjeść pałeczkami. Która specjalizuje się właśnie w tychże kotletach i smażeniu właśnie na głębokim tłuszczu, bo są jeszcze też krewetki poza wieprzowiną. I trafiliśmy w ogóle na wersję premium tego dania, dlatego że ta restauracja podaje wieprzowinę świń kurobuta. Są to specjalne świnie japońskie, które mają bardzo delikatne marmurkowe mięso. I to ponoć jest w ogóle rarytas, żeby zjeść z tej świni kotleciki. Mamy to podane jeszcze z kapustą, ryżem, zupą miso. I teraz, żeby było weselej, dostajemy ziarna sezamu prażonego, który to na razie nie pachnie. Teraz trzeba sobie zrobić sosik. Czyli dostajemy moździerz. Trzeba smarować ten sezam. Nawet niektóre ziarenka mogą zostać. Jak to teraz pachnie. Jak się uwolniły te wszystkie zapachy. Dodajemy sosu. I ja sobie to jeszcze wymieszam pałeczkami. I teraz taki sosik polewamy sobie na bogatości sosiwa. Sosiwa na bogatości. No dobra, przejdźmy do kosztowania. Chrupiąca panierka, mięciutkie mięso, no rewelacja. No, pojemy tym. I taki zestaw kosztuje 2700 jenów, czyli jakieś 60 parę złotych, a jest co pojeść. Jeszcze mamy krokieciki, więc chyba wyjdziemy stąd pełni.
Nara, w dzielnicy Naramachi, możecie zobaczyć udostępniony do zwiedzania kupiecki dom z okresu Edo. I co ciekawe, kupcy to byli ludzie raczej majętni, a tutaj tego bogactwa nie widać. Jest po prostu skromnie. Też jest przystosowane w taki sposób, żeby łączyć funkcję mieszkalną z usługową, czyli na początku była ta strefa dla klientów, a życie rodzinne było w głębi. Są takie przesuwane drzwi, są maty tatami, jest wąsko i no, nie jest to wielka rezydencja, ale obrazuje trochę jak kiedyś żyli mieszkańcy Japonii. A część z nich żyje tak do dziś. To, co jeszcze zwraca uwagę, to mały wewnętrzny ogródek Tsuroniwa, który dawał światło i zapewniał wentylację, no bo są przesuwne drzwi po jednej stronie, po drugiej, więc można było szybko ten dom wywietrzyć. Ale też to, co zwraca uwagę, to to, że praktycznie nie ma w nim mebli. Jest mały stolik, taki bardzo niski, oczywiście siada się na podłodze. Nie ma szaf, a jeśli są, to takie zabudowane. Nie ma komód, mebli, jakichś rzeczy, które kojarzymy z naszych domów. A wszystko dlatego, że w ogóle Japonia jest wyspą, gdzie jest bardzo dużo trzęsień ziemi, wybuchów podwodnych wulkanów, w związku z czym nawiedzają ją często tajfuny i dlatego, żeby było bezpiecznie, czyli właśnie, żeby te meble się nie zwaliły na kogoś, kto jest w środku, bo bardzo dużo ludzi właśnie ginęło w ten sposób, że zostało przygniatanych różnymi meblami, to praktycznie nie stosuje się ich w japońskich domach. Jeszcze kilka słów o tej dzielnicy, bo jest ona bardzo klimatyczna i w Kioto jest taki wielki hype na tą dzielnicę starą, przejść się nie da, są tłumy ludzi, a tutaj jest absolutnie spokojnie, no bo do Nary ludzie przyjeżdżają oglądać jelonki, już nie tam świątynie, nie tam stare zabudowania, jelonki, a te miejsca są zupełnie puste. Mam coś wyjątkowego. Niesamowitą pamiątkę z Japonii. Wiadomo, z czego Japonia też słynie. No, wiadomo, dobrej kuchni, ale i wspaniałych noży. Właśnie wskoczyliśmy w narze do sklepu z nożami Musashi firmy. No doskonałe, przepiękne noże, no od półprofesjonalnych do pełnych profesjonalnych. Ja nie jestem profesjonalistą, ale uwielbiam gotować i szczególnie właśnie azjatycką kuchnię. No i właśnie od Kasi dostałem w prezencie urodzinowym taki wspaniały nóż, który zabiorę ze sobą na pamiątkę do Polski i będzie mi przypominał wyjazd przy każdym korzystaniu z kuchni. Dziękuję bardzo. Arigato gozaimasu. Nasza podróż do Japonii dobiega końca, lecz nie jest to koniec naszej azjatyckiej przygody, bo jeszcze będziemy mieli kilka dni w Korei Południowej, w Seulu, do którego właśnie się wybieramy. Wyjechaliśmy dosyć wcześnie z Osaki, żeby dojechać na 2 godziny przed lotem na lotnisko Kansai, które jest dosyć daleko od miasta. I takie w ogóle fajne jest, bo jest położone na sztucznie usypanej wyspie, 5 km od brzegu, od lądu. Ogromne lotnisko z 2 terminalami, z czego jeden terminal jest najdłuższym na świecie i ma 1700 metrów długości. No potężne lotnisko. Po dojeździe z kolejki jeszcze trzeba autobusikiem dojechać na terminal drugi. Dotarliśmy tam, no i trzeba było nadać plecaki. Ludzi od cholery. Kolejka bardzo, bardzo długo, wolno się przeciągała. 45 minut minimum staliśmy w tej kolejce. No i takie komunikaty były, że na godzinę przed odlotem zamykają możliwość nadawania bagażu, a przed nami jeszcze 40 osób i się zaczęło tak robić trochę nerwowo, ale pojawił się jakiś tam ktoś z obsługi z kartką Gimpo i nas przeciągnęli do ekspresowej linii, żebyśmy nadali te bagaże, więc nadaliśmy, przeszliśmy kontrolę paszportową, no i czekamy już tylko na boarding do samolotu. Japonia bardzo fajna, troszkę za krótko, troszkę za mało natury, za dużo miast. No, super, zobaczymy jak będzie wyglądała Korea. Sayonara.